W ostatnim odcinku pokazywałam Wam blokowiska Belgradu i jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni lat. Dzisiaj to będzie zupełnie inna podróż. Tym razem zabieram Was do centrum Belgradu. Chcę Wam pokazać imprezową stronę miasta i ścisłe centrum stolicy Serbii. Writings on the wall, very superstitious, letters about to fall. Auf Deutsch besser. Ja, ich spreche Französisch, German, English and Griechisch. Und diese Baustelle ist Alt America Embassy, not Finnish. Życie nocne w Serbii koncentruje się przede wszystkim w Belgradzie. Równie ważnym punktem na mapie Serbii, choć nieco bardziej kameralnym, jest Nowy Sad, który jest drugim co do wielkości miastem Serbii. My dzisiaj skupiamy się na Belgradzie, czyli najbardziej imprezowym punkcie na mapie nie tylko tego kraju, ale i całych Bałkanów. Belgrad to imprezowa stolica Europy i trzeba przyznać, że coś w tym jest. Zresztą zobaczcie sami. Ajmo, aplauz za Dimitrija! Woo! Da. Sada nastavljamo dalje. Prvo da vam se zahvalim što ste svi došli, pošto ste prvi gosti Time Koda. Sada ćemo slušati Tom Geparda. Aplauz, ajmo aplauz jedan za njega. Stolica Serbii może wydawać się dość nieoczywistym wyborem, ale tylko na pierwszy rzut oka. Belgrad już od jakiegoś czasu ma opinię jednego z najbardziej imprezowych miast Bałkanów. Miasto słynie z całodobowych imprez w niestandardowych miejscach. Posiada również ogromną ilość klubów i pubów. Te, które usytuowane są nad Sawą czy Dunajem, zazwyczaj czynne są tylko latem. Ale tak naprawdę większość w całym mieście działa przez cały rok i jest w czym wybierać. Właściwie jak jest ten Belgrad? Serbska stolica jest zupełnie inna niż większość europejskich miast czy stolic. Nie ma tu aż tak dużo wymuskanych i odrestaurowanych pałaców czy kamienic. To nie Praga czy Wiedeń. Ale wiecie co? Ileż można oglądać ciągle coś idealnego, to w końcu może się znudzić. Belgrad jest zadziorny, zaczepny, z pozoru niepoukładany, ale ma swój charakter. Nie przyjeżdżają tu jeszcze tłumy wycieczek, no i te imprezy. Do białego rana, ciekawe kluby, dyskoteki w bałkańskim stylu. Serbowie potrafią się bawić i lubią to.
Niekoniecznie różowa rzeczywistość sprawia, że imprezy dla samych Serbów są świetną okazją do odreagowania. A i my, przyjezdni goście, możemy poczuć coś alternatywnego. Industrialne hale, stare kamienice. Trzeba przyznać, że mają swój klimat. Ten styk kultur po prostu wciąga, a tutejsi mieszkańcy są niezwykle otwarci i chętni do rozmowy. Ale skoro jesteśmy w Belgradzie, to zobaczmy jego centrum. No i co, nie odjeżdżam? Mieliśmy tylko 2 dni na to, aby poznać miejską przestrzeń, pokręcić się po tym mieście i złapać jego klimat. Dlatego ruszyliśmy od razu. Chciałam nagrać charakter tego miejsca, aby w ten sposób przybliżyć Wam trochę sam Belgrad. Trafiliśmy na bardzo zróżnicowaną pogodę. Jednego dnia było ciepło i mogliśmy chodzić na krótki rękaw, zaś drugiego dnia pogoda delikatnie mówiąc nas nie rozpieszczała. Przemieszczaliśmy się z miejsca na miejsce, zaglądając, drążąc i odwiedzając różne zakamarki. Z czasem zaczęliśmy dostrzegać i zwracać uwagę na detale. Pomimo długiej historii nie ma licznych zabytkowych budowli, ale wynika to z doświadczonej przez los historii. Stolica wielokrotnie była zdobywana, burzona i palona. Bagaż przeżyć jest spory. Niezależnie od trudnej historii i sentymentalnej natury, jego mieszkańcy potrafią się znakomicie bawić. Zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy tutaj w wyjątkowym okresie. Jak w życiu wszystko się zmienia, Belgrad się zmienia. Wszystko teraz się zaczyna, jest prawdziwe. Belgrad jest tuż przed stanie się popularnym miejscem wycieczek. Jest trochę nielogiczny, niepoukładany, ale przez to wyrazisty, inny, naturalny. Bez wymuszania i udawania, tak po prostu. Mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli. Z Belgradem jest tak, że jedni go kochają, inni powiedzą, że miasto jest po prostu brzydkie. A gdyby spojrzeć na to jak na tkankę miejską, z jej historią, ludzkimi sytuacjami, jej lepszą i gorszą stroną, chłonąć to wszystko z pełną akceptacją tego, jaki jest, tak po prostu. Tak chyba wygląda prawdziwe życie.